Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolnym. Za chwilę przejdziemy całą ścieżkę obozu, taką jaką przechodził jeniec każdego z tych obozów pracy i obozu zagłady. Przejdziemy przez Auschwitz I i Auschwitz-Birkenau 2. Pokażemy wam całą tą zbrodniczą działalność niemieckiej fabryki zagłady. Temat jest na tyle poważny, że chcemy się posiłkować ekspercką wiedzą i w tym wypadku będzie to Jarek. Bardzo nam miło, że dzisiaj spędzisz z nami czas. Nie również miło. Opowiesz pokrótce, co dzisiaj zobaczymy? W ciągu tej krótkiej wizyty zobaczycie Państwo teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz, drugiej części nazwanej Auschwitz-Birkenau. I to są właśnie te najważniejsze miejsca, gdzie wydarzyło się tyle złego. Obóz Auschwitz powstał po pierwsze, obóz Birkenau był jego rozbudową i w zasadzie w obozie Birkenau zamordowano zostało najwięcej ludzi. Blok 26. To właśnie tutaj więzień trafiał zaraz po przekroczeniu bram. Ludzie, którzy mieli stać się więźniami obozu, podlegali rejestracji. Każdy miał wypełnione karty rejestracyjne, gdzie były podane jego dane osobowe. Na początku wszystkich fotografowano w 3 pozycjach, jedno zdjęcie w nakryciu głowy. Każdemu był nadawany numer, który również był widoczny na zdjęciu, bo zdjęcia miały ułatwić identyfikację więźnia w obozie, jak i też ewentualnego uciekiniera. Mało tego, ten numer każdy musiał umieć wypowiedzieć po niemiecku, bo to był niemiecki obóz koncentracyjny, więc obowiązywał tylko i wyłącznie język niemiecki. Z czasem jednak z różnych względów władze obozu podjęły decyzję, że fotografowani będą tylko i wyłącznie więźniowie narodowości niemieckiej. Pozostałym zamiast zdjęć zaczęto wykonywać tatuaż numeru obozowego na ciele, głównie na przedramieniu lewej ręki. Po tych wszystkich czynnościach, po rejestracji, po przejściu przez pomieszczenie, gdzie był fryzjer, który pozbawiał ludzi obosienia całkowicie, obosienia na całym ciele, po pierwszej i ostatniej kąpieli na długi czas, po wydaniu pasiaków, ludzie dopiero stawali się więźniami obozu. Słuchajcie, znajdujemy się w centrum obozu, czyli placu apelowym. On kiedyś wyglądał inaczej, ponieważ został rozbudowany o 8 bloków, bierano wszystkich więźniów i ich liczono. Często wyglądało to tak, że jeśli nie można było doliczyć się takiego więźnia, to zamiast 2 godzin taki apel mógł trwać nawet do 20. I był taki przypadek, kiedy jeden z więźniów uciekł i starano się go znaleźć, liczono. Ci więźniowie stali tutaj w lipcu, naprawdę w ciężkich warunkach. Często musieli robić ćwiczenia, gdzie naprawdę przez to byli wyniszczeni, ale w związku z tym, że ktoś uciekł, ktoś musiał ponieść karę. Ponosili tą karę zazwyczaj więźniowie. 1 osoba uciekła, 10 musiało zostać zabitych. To właśnie na tej szubienicy wieszano tych więźniów, którzy nie mieli nic wspólnego z tym więźniem, a ta szubienica, którą widzicie, jest to wierna kopia, replika tej prawdziwej, na której kiedyś wieszano tych więźniów. Halt, czyli stój. Dochodzimy do granicy obozu i dzięki takim znakom więzień wiedział, że już dalej nogi nie może postawić. Jak widzicie, za mną znajduje się drut kolczasty, w sumie to nawet zapora z drutu kolczastego w 2 warstwach. On był podłączony do prądu, okalał cały obóz, oczywiście wieże wartownicze i jeżeli którykolwiek z więźniów pojawiłby się w tym pasie, to właśnie strażnicy mieli prawo strzelać kompletnie bez ostrzeżenia. Tak naprawdę ten pas, dokąd więzień nie mógł podejść, to nie był tam w głębi, tylko właśnie tutaj, gdzie widzicie znak. I jest taki film Chłopiec w pasiastej piżamie, gdzie możecie zobaczyć scenę, że oni dochodzą do tego ogrodzenia. Oczywiście jest to fikcja literacka, bo coś takiego nigdy nie miało prawa się wydarzyć w obozie. 2 budynki bardzo ważne dla historii i przedstawienia właśnie historii obozu Auschwitz. Słuchajcie, za naszymi plecami znajdują się tak zwane budynki rezerwatowe, które w prawie niezmienionej formie od wyzwolenia obozu w 1945 roku zostały zachowane. Więc mamy okazję zobaczyć, w jakich warunkach żyli więźniowie w czasach funkcjonowania obozu. Rozumiem, że to są te najmniej zmienione, tak? Tak, to co widać tutaj dookoła. Okej. I to były jedno z pomieszczeń, tak? Po prostu główny korytarz, lewo, prawo jakby pomieszczenia. Tak, to na początku wyglądały wszystkie pomieszczenia więźniarskie, w całym sekcji przeznaczonych dla więźniów. Nie było praktycznie żadnego uposażenia. Pierwsi, którzy trafili do obozu więźniowie, nocą leżeli na słomie, ściśnięci, bo sale były maksymalnie przepełnione. Do przykrycia dla kilku osób zwykle to był jeden koc, cienki koc, panował wielki zaduch, pył unoszący się w powietrzu, także to miało wszystko duży wpływ na
zdrowie, no jak i długość życia więźniów w obozie. Wiele osób myśli, że byli pilnowani tylko i wyłącznie przez SS-manów, ale tak nie było. Był głównie funkcyjny. Człowiek funkcyjny, który również był więźniem, ale miał za zadanie pilnować porządek w takim bloku. On również miał swoich pomocników, którzy pilnowali tego bloku, przynosili mu różne informacje, a następnie on to wszystko raportował temu SS-manowi. Ta struktura była na tyle rozwinięta, że tak naprawdę mało było coś, co można było przed nim schować, ukryć, albo można powiedzieć, że po prostu nie dopowiedzieć. Po dwóch stronach możecie zobaczyć, tak jak naprawdę oni żyli, choć nie do końca, ponieważ te warunki, jakie teraz widzicie, były od 1941 roku. Znajdujemy się przy jednej z umywalni i słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz, że w takim bloku mieściło się od 700 do 1000 osób. Więźniowie mogli tutaj z tego skorzystać 2 razy dziennie, rano i wieczorem, więc bardzo często oni nawet nie byli w stanie tutaj się dopchać. Takie warunki, jak teraz widzicie, były od 1941. Wcześniej w ogóle to wszystko było latryna na zewnątrz, no i można powiedzieć, kto zdążył, komu się udało załatwić albo skorzystać z łazienki, no to miał szczęście. No i zobaczcie, na ścianach są napisy z obrazami. Po jednej stronie jest wskazane, jak należy się zachowywać w takiej umywalni, po drugiej jest pokazane i napisane, jak nie należy się zachowywać. No i po środku jeszcze ten kotek, który po prostu jest takim chyba, można powiedzieć, rysunkiem, no nie wiem, humorystycznym, takim, który można powiedzieć, że trochę w tych ciężkich warunkach mógł poprawić człowiekowi humor, który chociażby się tutaj dopchnął. Strasznie działa to na wyobraźnię to miejsce. Tym bardziej, że wydaje się, że to są, wiesz, to już niektórzy mogą pomyśleć, że to są repliki, a to wszystko to są oryginały, tak? Tak, pytaliśmy o to wielokrotnie i z tej strony to będzie widać. To też, ono widać jak bardzo, to jest na kupę, jak to jest... Chciałem zapytać o jedną rzecz, bo tutaj są takie numery 1, 2. Czy one miały związek rzeczywiście z numeracją więźniów, że tak powiem? Nie, to było oznaczenie konkretnych prycz, na których więźniowie nocowali. Z reguły to było stałe miejsce, które więźniowie mieli przydzielone. A na pryczach leżała słoma, nie było żadnych poduszek, bo poduszka można było pomarzyć, do przykrycia jeden bardzo często dziurawy koc. I w jaki sposób, jeżeli tu było 1000 osób w takim jednym bloku, to w jaki sposób oni się zmieścili? Mam na myśli, bo jedna prycza, jedna osoba? Nie, na każdym poziomie takiej 3-piętrowej pryczy z reguły leżało są 2 ludzi. Zdarzało się, że i więcej, ale to wszystko zależy od tego, jak duże, jak liczne, jak częste transporty z więzienia przychodziły. Wtedy już naprawdę to były czasami 3, czasami 4 osoby. W wielu przypadkach w takim dużym zatłoczeniu trudno było się położyć na pryczy w tych kilka osób, stąd też ludzie siedzieli po prostu, by dotrwać do uczenia. I o której godzinie była pobudka? Generalnie każdy dzień zaczynał się dla więźniów o godzinie 4:30 latem, 5:30 zimą. Tuż po pobudce więźniowie starali się skorzystać z urządzeń sanitarnych, które widzieliście już wcześniej. To był krótki czas, kilka minut zaledwie, więc większość nawet nie była w stanie dostać się do tych urządzeń sanitarnych, a już w tym momencie wydawano więźniom pierwszy w ciągu dnia posiłek. Najczęściej było to około pół litra czarnej pseudokawy. Nierzadko gotowane na jakichś kasztanach, żołędziach, tym podobnych wynalazkach. Było to niesmaczne, nie słodkie, śmierdzące, ale ludzie pili ten napój, bo to było jedyne, co dostawali tuż po pobudce. Po zakończeniu tego pierwszego fragmentu dnia odbywał się poranny apel. Po przeliczeniu więźniów ustawiono wszystkich w grupy robocze i prowadzono do pracy, do różnych miejsc. I o której wracali? Generalnie, zanim więźniowie wrócili, jeszcze w południe ogłoszono przerwę od pracy. Wtedy też wydawany był kolejny posiłek, na który był to w zasadzie około 3/4 litra, zwykle bezmięsnej, za to często gotowanej na zgniłych warzywach zupy. Czasami w kotle pływał niewielki kawałek mięsa, to co najlepsze w takim kotle, został dla świetnej, który tą zupę rozdzielał, czyli kapo funkcyjny, który nadzorował więźniów. Później jeszcze kilka godzin, kolejnych godzin ciężkiej fizycznej pracy i z reguły zwykle około 18 odbywał się powrót do obozu. Po obozie wtedy odbywał się wieczorny apel, wszystkich szczegółowo liczono, dokładnie liczono. Jeżeli wszystko się zgadzało, nikogo nie brakowało, około 21, czasami po 21 wydawano ostatni posiłek.
Słuchajcie, ale teraz chciałbym też powiedzieć o hierarchii, jaka panowała w obozie. Według zeznań pana Augusta Kowalczyka, a bardziej jego książki Refren kolczastego drutu, wiemy o tym, że często od samego początku trzeba było pokazywać swoją siłę. Nie było tutaj miejsca na słabości. Jeśli byłeś słaby, tak naprawdę przegrywałeś walkę o życie. A jeśli chodzi o sam blok, w bloku na przykład, jak widzieliście, były 3-piętrowe łóżka. Najsilniejsi byli zazwyczaj na samej górze. A czemu? Bo chociażby w zimę było tam dużo cieplej. Teraz udajemy się do bloku 11. Blok 11 był blokiem śmierci. To właśnie tam więźniowie czekali na swój koniec. Jesteśmy w bloku 11, który był aresztem obozowym, a tak naprawdę nazywany był blokiem śmierci. I nie jest to nazwa przypadkowa, ponieważ właśnie w tych dwóch bocznych pomieszczeniach, które znajdują się po mojej lewej i prawej stronie, były miejsca przetrzymywania więźniów, którzy zostali skazani za różne, można powiedzieć, wybryki w stylu na przykład ucieczki, czy nie zachowanie się zgodne z regulaminem. Więźniowie osadzeni właśnie w tych pomieszczeniach czekali na wymierzenie kary, którą najczęściej była po prostu śmierć. Na zewnątrz, pomiędzy blokiem 11 a kolejnym, jest ściana śmierci, właśnie skonstruowana z takich paneli, gdzie odbywały się egzekucje poprzez rozstrzelanie. Natomiast tak jak widzicie teraz na przebitkach po mojej lewej stronie jest prawdziwa, to nie jest replika, szubienica razem z zapadnią. Ten rodzaj szubienicy był przeznaczony dla jednej osoby, ale na placu apelowym została później skonstruowana taka duża szubienica mogąca właśnie jakby pomieścić większą liczbę więźniów jednocześnie. Należy też wspomnieć o tym, że blok sąsiadujący z tym, w którym jesteśmy w tym miejscu, ma okna zasłonięte po to, aby po prostu więźniowie nie widzieli, co się dzieje pod tą ścianą straceń. Natomiast to, co jest istotne, z jednej strony jakby nie pokazywali tego, a z drugiej strony zależało na tym, aby właśnie inni więźniowie widzieli te egzekucje, czy na przykład kary poprzez wieszanie za ręce związane z tyłu, ponieważ to był jeden z elementów właśnie zastraszania. Pokazywanie, że jeżeli nie będziesz się zachowywał zgodnie z regulaminem, to skończysz w taki sposób. Blok numer 5, który jest częścią ekspozycji. Jeżeli ktoś z Was był w Auschwitz lub kojarzy zdjęcia, to właśnie tam znajdują się te wszystkie walizki, protezy, buty, czy na przykład włosy. Wszystkie te elementy były własnością osób, które zostały tutaj przywiezione w jednym celu. W celu ich zagłady. Wchodzimy do bloku 3, gdzie będziemy świadkami, jak dezynfekowano ubrania więźniów, ale do tych bloków nie każdy można wejść. One są przeznaczone dla grup studyjnych, które poszerzają swoją wiedzę. I my mamy niebywałą okazję właśnie do odwiedzenia i nagrania takich obiektów, za co bardzo dziękujemy Muzeum Miejscu Pamięci Auschwitz. Oczywiście to było poprzedzone z wieloma zgodami, które otrzymaliśmy. Dziękujemy bardzo, a teraz nie przedłużając, wejdźmy do bloku numer 3. Blok numer 3 to był normalny więźniarski blok, w którym mieszkali więźniowie, ale znajdowały się tutaj dwa pomieszczenia, w których dezynfekowano ubrania więźniów, tylko to nie było to nic dobrego, bo te warunki dalej były straszne, a ubrania były dezynfekowane cyklonem B, o którym na pewno słyszeliście. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, skąd o tym wszystkim wiemy? Słuchajcie, wszystkie rzeczy, które wam dzisiaj pokazujemy, to są oryginały. To nie są ekspozycje zrobione przez muzeum, to nie są kopie. Tak jak Armia Czerwona weszła tutaj w 1945 roku, tak zastała te obiekty, które widzicie właśnie teraz. To są oryginały konserwowane przez muzeum, a po wojnie w dużej mierze konserwowane przez więźniów, którzy przeżyli pobyt w tym miejscu i którzy chcieli zachować to miejsce w niezmienionym stanie. Dezynfekowanie ubrań odbywało się z powodów pragmatycznych. Słuchajcie, trzeba było właśnie niejako sterylizować te ubrania, żeby walczyć z trzawicą, walczyć z niektórymi chorobami, po prostu żeby w obozie nie rozpętała się epidemia. Więźniowie w tym pomieszczeniu rozsypywali cyklon B, który właśnie miał zdezynfekować te ubrania. Po jakimś czasie przychodzili, właśnie zabierali te ubrania z powrotem, a powietrze było właśnie wydmuchiwane przez wiatrak, ale zwróćcie uwagę na ten niebieskie zabarwienie. Słuchajcie, to nie jest farba, to jest właśnie pochodna reakcji chemicznej związana z cyklonem B i to właśnie zabarwienie
od cyklonu B, ale właśnie te ubrania, jeszcze skupmy się na jednej ważnej rzeczy z ubraniami, bo to nie było tak, że więzień dostawał swoje ubranie, było dbane o niego i tak dalej, tylko po prostu był recykling. Jeżeli taki więzień umierał, po prostu to ubranie było z niego zdzierane, było dezynfekowane i dostawał je następny więzień, a niestety rotacja tych ludzi była ogromna. Cała działalność obozu koncentracyjnego była zbrodnicza, ale za moimi plecami znajduje się przerażający blok numer 10. To właśnie w tym bloku odbywały się straszne eksperymenty medyczne, chociaż ciężko to nazwać eksperymentami. Słuchajcie, w 1943 roku przyjeżdża tutaj wybitny niemiecki ginekolog Klauberg, który ma jedno jedyne zadanie: znaleźć metodę masowej sterylizacji kobiet. Różnych narodowości, ale przede wszystkim słowiańskich. I po prostu w momencie, kiedy wielka niemiecka machina zbrodni pozbyłaby się ludności żydowskiej, następną ludnością mieli być Słowianie. Słuchajcie, tutaj odbywały się eksperymenty, m.in. niesławny dr Mengele. Chcielibyśmy wejść do środka, staramy się o to zgodę, naprawdę w tym momencie odbywają się tam prace konserwacyjne. Wejść do środka nie można, chcielibyśmy wspomnieć o tej historii i chcemy zrobić o tym osobny odcinek. Może uda się w przyszłości, ale konieczne było wspomnienie o tej strasznej zbrodni, która odbywała się w tym bloku. Wchodzimy teraz do odtworzonej komory gazowej, wejdziemy także do pomieszczenia, gdzie spalano zwłoki, czyli krematorium. Była to jedna z mniejszych komór gazowych na terenie tego kompleksu obozowego. Jednorazowo można było zawieźć nieco ponad 800 osób, a rzucano cyklon B w postaci granulatu z trucizną z otworów wykutych w suficie. To są te otwory, tak? To są te otwory, tak. Okay. Śmierć następowała w ciągu 15-20 minut, bardzo bolesna śmierć, następowała całkowity paraliż układu nerwowego. Z reguły po około pół godziny drzwi do komory gazowej były otwierane, pomieszczenie przewietrzane i wtedy więźniowie, którzy musieli pracować, zmuszani do tej pracy, nazywani w obozie Sonderkommando, czyli grupa specjalna, musieli wnosić zwłoki do krematorium, by je spalić. Krematorium jest gdzieś tutaj? Krematorium jest tuż obok, również jest odtworzone, bowiem kiedy powstały wielkie urządzenia służące do zabijania ludzi w Birkenau, te urządzenia stały zniknąć. Na przykład to pomieszczenie służyło już później jako schron przeciwlotniczy dla Sesmanów. Ale to, co tutaj widzimy... To są kopie. Elementy metalowe są oryginalne. Oryginalne są te wózki. Czyli po prostu tam kładziono zwłoki? Zwłoki na tej platformie. Platforma wjeżdżała do pieca, zwłoki były za pomocą tego dziwnego konstrukcji zsuwane na palenisku i wózek można było wyprowadzić. Natomiast już w Birkenau potem... Troszeczkę inaczej to odbywało, tam były używane metalowe nosze, na których zwłoki były układane i zrzucane. No to przejdziemy do tego jeszcze. I właśnie, a skoro jest to kopia, to skąd wiadomo, jak wyglądał oryginał? Na zasadzie dokumentów, zeznań świadków? Zdjęcie, zachowały się dokumenty. Firma Topf und Söhne z Erfurtu, która te piece produkowała, zachowały się tam po prostu materiały, dokumentacja cała. I wiemy dlatego też, jak to wszystko wyglądało. I aktualnie jesteśmy w jedynce i za chwilę przejdziemy do dwójki, tak? To jest krematorium numer 1, które powstało najwcześniej, na przełomie lipca i sierpnia 1940 roku, by spalać zwłoki więźniów, którzy nie umierali, bo tych zwłok z każdym dniem było coraz więcej, więc by pozbyć się tego problemu stworzono to krematorium. A z czasem, kiedy powstały te wielkie krematoria Birkenau, to urządzenie, to krematorium już zostało zlikwidowane. Słuchajcie, za moimi plecami znajduje się szczelina lotnicza. Ona była wykorzystywana podczas nalotów na wypadek właśnie bombardowań. No jak wiecie, nigdy Auschwitz czy Auschwitz-Birkenau nie było zbombardowane, no ale jakby prewencyjnie coś takiego mieli obok siebie. Pierwszą część obozu koncentracyjnego mamy już za sobą, a teraz udamy się do Auschwitz-Birkenau, czyli obozu zagłady. Znajdujemy się przed Auschwitz-Birkenau. Od 1942 roku obóz ten funkcjonował jako obóz koncentracyjny, ale głównie jako obóz zagłady, o czym pewnie wiecie. No i też taka ciekawostka, do 1944 roku tej bocznicy tutaj nie było. Ludzie przychodzili z pobliskiej stacji na piechotę. Dopiero od 1944 roku tą bocznicą można było wjechać na teren obozu. Wcześniej Żydzi przejść z pobliskiej stacji tutaj na piechotę. W 1942 roku, po kilku miesiącach wytężonej pracy więźniów, głównie jeńców Armii Czerwonej, powstały pierwsze obiekty na terenie obozu
Birkenau, nazwanego tak od nazwy wsi Brzezinka, która przodem tutaj funkcjonowała. Tam widać murowane baraki więźniarskie, widać kuchnie, łaźnie więźniarskie. Jednak większość obiektów, które poza tym terenie, to obiekty drewniane. Drewniane stajnie dla koni armii niemieckiej, które tutaj w Birkenau stały się barakami dla więźniów. Ponad 300 obiektów to obiekty drewniane, więc istniało zagrożenie pożarowe. Dlatego też zgodnie z niemieckim prawem na terenie tego obozu w kilku miejscach powstały najprostsze zabezpieczenia przeciwpożarowe, czyli baseny wypełnione wodą. Ten pierwszy sektor, który powstał w 1942 roku, podzielony był początkowo na dwie części, obóz męski, obóz kobiecy, jednak z czasem, kiedy powstał drugi sektor, mężczyźni sobie przeniesieni do baraków drewnianych drugiego sektora. Cały pierwszy sektor stał się obozem kobiecym. Jednak tą najważniejszą funkcją obozu koncentracyjnego Birkenau był to miejsce jako ośrodek zagłady dla Żydów. Już w 1942 roku uruchomiono na skraju obozu dwie prowizoryczne komory gazowe. Jedna z nich znajdowała się w tamtym kierunku za drzewami, druga za moimi plecami, również w dużym oddaleniu. W 1943 roku uruchomiono tutaj 4 wielkie krematoria i komory gazowe i one przejęły tą funkcję masowego mordu Żydów. Wtedy w Auschwitz komora gazowa, krematorium zostały zlikwidowane, przestały działać prowizoryczne komory gazowe. Większość ludzi zamordowano w tych 4 wielkich obiektach, które tutaj w 1943 roku zostały uruchomione. Bardzo symboliczne miejsca, mianowicie wagon towarowy, który prawdopodobnie, bo niestety nie jest to pewne, uczestniczył właśnie w przewożeniu ludzi właśnie tutaj do Auschwitz-Birkenau. Najprawdopodobniej, ponieważ nie ma na to dokumentów, ale są tabliczki znamionowe, że został wykonany właśnie w Breslau, we Wrocławiu w 1920 roku, więc można założyć, że taki wagon uczestniczył właśnie w tym procederze. Ale najważniejsze jest to, że te wagony wyglądały dokładnie w taki sposób, czyli ludzie byli przewożeni w naprawdę strasznych warunkach, ponieważ bez dostępu świeżego powietrza, kilkanaście dni często w takim wagonie, zamknięci w stacji właśnie, w której tacy ludzie byli ładowani właśnie na wagon, tam było zamykane, plombowane i ci ludzie aż do Auschwitz z tego wagonu nie wychodzili, więc te wszystkie ekskrementy, właśnie cały fetor, ludzie, którzy umierali w tych strasznych warunkach, cały czas w tym wagonie się znajdowali, więc te warunki były straszne, nieludzkie i już wielu ludzi po prostu umierało już w transporcie, ponieważ nie mieli dostępu do wody, do powietrza. Po prostu nieludzkie warunki transportu. Teraz idziemy wzdłuż bocznicy w stronę krematoriów, ponieważ w momencie, kiedy osoby zostały wyładowane z tych wagonów, musiały zostawić cały swój bagaż właśnie tutaj na tej bocznicy. Zobaczcie, jak ona jest długa, ile ona się ciągnie, a następnie udawali się w stronę komór, no i później krematoriów. Łącznie krematoriów było 5. Jedno było na terenie Auschwitz, 4 na terenie Birkenau. Za mną 3. Ona w tym momencie jest w takim stanie, jaką widzicie. Natomiast był to obiekt dwupoziomowy. Najpierw właśnie w tamtej części Żydzi zostali wprowadzeni jakby do takiej podziemnej przebieralni, gdzie były nawet imitacje haczyków świadczące o tym, że jeżeli im mówiono, że idą po prostu pod prysznicę, no to każdy miał jakby swój numerek, gdzie mógł odwiesić swoje ubrania. Następnie udawali się w tamtą część, w stronę jakby tam, gdzie są teraz drzewa. I tam u góry były 4 otwory, przez które został wrzucany przez SS-mana granulat cyklonu B. Gazoszczelne drzwi zostały zamknięte, a ludzie się po prostu dusili. Mniej więcej koło 20 minut. Następnie, w momencie, kiedy już wszyscy nie żyli, drzwi zostały odblokowane. Sonderkommando wchodziło, zabierało zwłoki i zdejmowało z nich wszelkie kosztowności, na przykład złote zęby. Następnie na specjalną windę i z poziomu -1 elektryczna winda wywoziła zwłoki na poziom 0, czyli właśnie tutaj, gdzie my się znajdujemy teraz, a w tej części było 5 pieców krematoryjnych podłączonych do jednego komina. Jakby to nie zabrzmiało, w ciągu doby można było spalić 1400 osób. Krematorium numer 2, również w takim stanie, w jakim widzicie. Ale dlaczego jest w takim stanie? Ponieważ w momencie, kiedy Armia Czerwona zaczęła się zbliżać właśnie w okolice tutaj, to Niemcy zaczęli tuszować wszystkie, że tak powiem, swoje zbrodnie, między innymi paląc dokumenty, ale też i zaczęli pozbywać się świadków, na przykład właśnie Sonderkommando, które zrobiło bunt, ponieważ jak już byli nieprzydatni, no to się dowiedzieli, że zostaną zgładzeni. Także krematorium
krematorium numer 4 zostało wysadzone właśnie podczas buntu, natomiast już jeżeli chodzi o resztę krematoriów, między innymi właśnie to, zostało ono wysadzone zaraz przed tym, jak wkroczyła tutaj Armia Czerwona. Sonderkommando co jakiś czas musiało opróżniać popielniki. Jeżeli w tym popielniku znalazły się jakiekolwiek jeszcze niedopalone szczątki, głównie kości ludzkie, to musieli je rozbić na jak najmniejsze kawałki, a następnie rozsypać właśnie do takich dołów jak ten, który jest za mną. I tam do dziś dnia znajdują się prochy ludzkie. W momencie, kiedy taki dół się zapełnił, to wybierano z niego właśnie te prochy i rozsypywano po okolicznych polach lub wsypywano po prostu do rzeki. W taki sposób, że tak powiem, chciano się pozbyć jakichkolwiek dowodów tej zbrodni. Idziemy po najstarszej części obozu, wybudowanej w 1942 roku. Ten obszar był przeznaczony pierwotnie dla mężczyzn. Tam dalej, gdzie się udajemy, dla kobiet. Po jakimś czasie mężczyźni zostali przeniesieni na drugą część obozu, ale będziemy mieć okazję zobaczyć, jak wyglądał taki barak przed konserwacją. I na przykład tu ciekawostka. Tutaj były drewniane baraki. To są fundamenty, resztki po tych starych barakach, ale udajemy się właśnie do murowanego i starego baraku przed konserwacją. Barak dziecięcy, jest to strefa kobieca, ale czemu jest to tak ważne i chcieliśmy wam to pokazać? Ponieważ w 1944 roku w lato ktoś wykonał w środku dwa piękne obrazy, można powiedzieć malowidła, które miały na celu zapewne pokrzepić dusze tych małych dzieci, które tutaj były przetrzymywane. Ale jak to wyglądało? Przy wejściu było od razu pomieszczenie blokowej, czyli kobiety, która musiała trzymać tutaj porządek, ale nie chodzi tu o sprzątanie, tylko twardą ręką trzymać to, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Dalej wchodząc, mieliśmy już pomieszczenia, w których były, można powiedzieć, przetrzymywane te dzieci. Najstarsze dziewczynki tak naprawdę opiekowały się tymi mniejszymi dziećmi, starały się jak najlepiej mogły. W takich pryczach około 6 osób się mieściło. Musicie sobie wyobrazić, że w lato było tutaj bardzo gorąco, w zimę było tutaj zimno. Czasem dostawano 2 wiaderka na przykład do piecyków, które tutaj były, ale to nie starczało. Dlatego też umieralność, tutaj takie właśnie piecyki, tak one wyglądały, dlatego umieralność, mimo to, żeby to był barak dziecięcy, była bardzo duża. No i też chciałbym jeszcze przytoczyć parę takich historii. Po pierwsze, niektóre matki miały możliwość, aby tutaj przyjść i zobaczyć, co się dzieje z ich dziećmi. No i najgorsze było to, jeśli takie dziecko nie przeżyło, umierało. Taka matka najczęściej po prostu szła na tak zwane druty, czyli po prostu popełniała samobójstwo, ponieważ jej życie się skończyło w momencie, kiedy jej pociecha zmarła. I druga taka ciekawostka, że po powstaniu warszawskim trafiło tutaj 1000 dzieci z Warszawy. A po 2 stronach możecie zaobserwować, zobaczyć właśnie te piękne malowidła, które zostały już z tej minionej epoki. Chodzimy teraz do drugiego sektora, który powstał w 1943 roku. Wcześniej już Łukasz wam powiedział, że wcześniej sektor męski był po drugiej stronie, ale w związku z tym, że obóz ten się powiększał, przeniesiono mężczyzn tu i tam powiększyli, z 2 sektorów zrobili sektor kobiecy. No ale a propos tego sektora, ze względu na czas, ze względu na ekonomię, tam były murowane i drewniane bloki, a tutaj już macie tylko drewniane bloki. Z tego 16 to były baraki, w których ludzie nocowali, 3 baraki sanitarne, jeden pośrodku całego rzędu, 2 na zewnątrz, to właśnie jeden z barków sanitarnych. A to jest sanitarny, a one wszystkie będą wyglądać, zakładam, tak samo, prawda? To sanitarne jest... inaczej barki, w których ludzie nocowali. A właśnie te, których nocowali, którą są stronę? Tam dalej. Chodzimy do pierwszego baraku, bo one są na samym wejściu. To są baraki sanitarne i przede wszystkim chcę sprostować to, bo na początku powiedziałem bloki. No jako, że to jest drewniane, to jest to barak. Rano i wieczorem właśnie można było skorzystać z tych urządzeń, ale tak jak już wcześniej mówiliśmy, ci ludzie nie mieli wiele czasu. Naprawdę to był wyścig tutaj, aby zdążyć, żeby móc załatwić swoje sprawy fizjologiczne i stąd wyjść, bo niektórzy po prostu nie zdążali i nie mieli takiego szczęścia. Czy ja dobrze jakby to zrozumiałem, że tu się siedziało tak trochę toaleta obozowa. jeden za drugim plecami jakby, tak? Tak, 2 rzędy otworu, przed którymi zaczęli swoje potrzeby. Tam, gdzie są takie metalowe oczka, były przyczepione drewniane pokrywy, by zasłonić ten otwór. Jak tutaj widać, ta część tej płyty długiej jest odcięta. Jest duże oczko, tą część podnoszono i więźniowie tworzący taką grupę roboczą czyścicieli latryn zajmowali się ręcznym opróżnianiem tych urządzeń. Ja myślałem, że to jest gdzieś odpływ tam zrobiony. Była kanalizacja wybudowana przez więźniów, która miała odprawiać nieczystości na sam koniec obozu, gdzie rozpoczęto budowę oczyszczalników ścieków. Oczywiście to nie miało nic wspólnego z ekologią, to chodziło o sprawy sanitarne, by nie doszło do jakiejś wielkiej epidemii, więc te czynności miały działać, ale nie zostało ukończone.
Więc generalnie tak, więźniowie ręcznie wybierali zawartość lat. Oni tutaj mieli, no wiem, nie mieli papieru. Oczywiście ani żadnego papieru toaletowego, żadnego mydła w umywalni, woda jeżeli się pojawia to brudna, zimna, a często jej w ogóle nie było. To właśnie straszny smród też tutaj musiał być. Tak, fetor nie do opisania panował w tym miejscu. A w tej części? To była umywalnia. Na tym betonowym robieniach były metalodorywy, na tym rynami rury z kranami od wody i woda była dostarczona. Czyli trochę tak jak dla bydła to rozwiązane. Tak, dokładnie. Tak jak mówię, te baraki zostały zaprojektowane w Niemczech jako stajnie dla koni armii niemieckiej. Tam mam takie kółeczka metalowe, do tych kółeczek konie w normalnych warunkach były przywiązywane. Idziemy do tych mieszkań. Tak, później też do baraku mieszkalnego. I jak mówiłem, te baraki jako projekt, to baraki jak stajenne, według regulaminów armii niemieckiej w takiej stajni mogło przebywać 51 koni. Więźniów w takim baraku jak ten, a za chwileczkę zobaczycie jego wnętrze tego baraku mieszkalnego, tak zwanego mieszkalnego, mogło przebywać co najmniej 400, a często zdarzało się, że więcej. Mówiłeś, że tu było przeznaczenie dla koni, że... Znaczy generalnie założenie chodzi baraki mi, że stajenne, a normalnie te birkenowe to baraki przeznaczone dla więźniów. Według projektu i właśnie sobie tak sobie wyobrazić, że około 400 więźniów na pryczach, czyli znowu ciasne warunki, jest jeden piec, ale z racji, że to były drewniane, to znowu w zimę zakładamy, że tu było zimno. Żeby... Może nie było wilgoci, bo drewno jednak jest tym materiałem, który pochłania wilgoć, ale było bardzo zimno. Zwróćcie uwagę na szpary, otwory. Wiemy z relacji ocalałych z Auschwitz ludzi, że ci leżący na górnych poziomach prycz często budzili się gdzieś tam nad ranem, przykryci nie tylko kocem, ale też warstwą śniegu nawianego nocą przez szpary. Także warunki były bardzo jeszcze bardziej ciężkie. I właśnie jeszcze cięższe warunki, mimo że cały czas o nich rozmawiamy. Na pryczy na pewno kilkunastu ludzi. Tak, generalnie od 7 do 10. One takie szersze są niż Tak, szersze, tamte. bo oni więźniowie żyli w ten sposób poukładane. A, w ten sposób. Głowy wyżej, nogi niżej. Okay. To było celowe działanie, bowiem my śpimy na poduszkach w swoich łóżkach. Więźniowie poduszek nie mieli, ale lepiej się odpoczek im głowa troszeczkę wyżej. Ja myślę, że po prostu one krzywo stoją, a one są specjalnie tak zrobione. Tak zbijane. Zresztą tam jest zdjęcie wykonane tuż po wyzwoleniu, gdzie właśnie widać prycze drewniane takie jak te oryginalne, też takie właśnie nierówne. Okej. I tutaj komin. Komin, to 2 piece. Zresztą był to podobno patent samego Rudolfa Heusa. To był w ten sposób, że te baraki, czyli 2 piece z kominami połączone leżącym przewodem kominowym. Gdyby napalono w tamtym piecu ciepło i dym przechodziły jedną częścią tego leżącego przewodu i opuszczały komin z tej strony i tak samo w drugą stronę. No ale skoro brakowało opału, często więźniowie zazwyczaj używali tego leżącego komina jako miejsce, gdzie można by usiąść, zjeść posiłek, jeżeli była taka możliwość, czy połapać troszeczkę mszy, które żyły sobie w rejonie więziennym. Czyli też tak w sumie najlepiej to by było spać na tym, jeżeli by się nagrzało. Jeżeli by się nagrzało, dokładnie. Ale a patrzyliśmy też w blokach. W blokach było zawsze miejsce dla tego funkcyjnego, dla kapo i tak zawsze oni byli pozycjonowani. Tutaj też były takie miejsca. Właśnie gdzie tutaj? Bo tutaj wszędzie... Tutaj też były takie miejsca, przy wejściu głównym zwykle były 2 dodatkowe pomieszczenia, tak jak w barakach murowanych zresztą. Jedno należało do blokowego, drugie to też tak w murowanych barakach magazyn na chleb. Czasami też dodatkowe pomieszczenia dla kolejnych funkcji, czyli pisarza, który prowadzi pewną ewidencję w baraku, także tych sztubowych. No i w niektórych barakach byli też fryzjerzy, bo każdy więzień po raz pierwszy dostając się do obozu był pozbawiony ogłosienia, a później co kilka dni musiał osobiście sam zgłosić się obowiązkowo do fryzjera. Wiadomo, że o wszy chodziło, tak, czyli cały czas nawet mimo, że pośpiech to ten funkcyjny, żeby zachować ten porządek niemiecki, to ale miał ten trochę lepszy. Dokładnie. Jarek, bardzo Ci dziękujemy, naprawdę ogromna dawka wiedzy, otwierająca oczy przede wszystkim. Chciałbym tutaj przypomnieć, że to jest muzeum i miejsce pamięci przede wszystkim, gdzie zginęło setki tysięcy ludzi, ponad 1 milion. Tak, generalnie według szacunku, według dokumentów, które się zachowały, a jest naprawdę niewielka ilość, a także według wspomnień ocalałych z Auschwitz ludzi, co najmniej 1 300 000 ludzi zostało przywiezionych do Auschwitz i co najmniej 1 100 000 zamordowanych. No możemy przyjąć spokojnie, że było to od 1 100 000 do 1,5 miliona. Największą grupą zamordowanych ludzi byli to Żydzi. Polacy stanowili też tą wielką, liczną grupę, także więźniowie wielu innych narodowości. My gorąco zachęcamy do przyjechania tutaj, spotkania się z przewodnikami, właśnie zapoznania się z tą historią i uszanowania właśnie historii tego miejsca, ponieważ właśnie, żeby przesłuchanie tej historii i zrozumienie tego, co się wydarzyło, jest właśnie czymś, co przede wszystkim otwiera oczy i przede wszystkim właśnie szanujmy pamięć o tym miejscu. Szanujmy pamięć ofiar tego miejsca. I może na koniec jeszcze chciałbym zwrócić z apelem do oglądających ten materiał. Jeżeli będziecie tylko mieli możliwość spotkania się z ludźmi mieszkającymi w różnych zakątkach świata, zawsze
Kiedy będziecie mówić o tym miejscu, dodajcie, że był to niemiecki koncentracyjny, obóz koncentracyjny stworzony przez nazistów niemieckich, początkowo dla Polaków, a później ten obóz zyskał wszystkie pozostałe funkcje, bo to jest bardzo ważne, by pamiętać, że to miejsce jako niemieckie obozie koncentracyjnym.